Jedziemy dzisiaj testować paralotnie Base w produkcji BDG. Bruce Goldschmidt Design, nie? Tak, też ze Schmidtem coś związanego. Tak, jedziemy przetestować specjalnie dla Was nowe skrzydełko. No one nie jest takie nowe, nie? Ile? Nie jest najnowsze. 2.15 chyba, nie? Na rynku. Tak. Znaczy to jak będzie nie przez 2.15 to być nie powinno, chociaż możemy jeszcze sprawdzić, kiedy jest Okej, tak czy owak będziemy testować dzisiaj skrzydło Bruce Goldschmidt Design Model Base. Jest to górne B, tak więc zapraszamy Was do oglądania odcinka. Do zobaczenia. Ciao. Paralotnia Base, którą testowaliśmy, była w rozmiarze ML, czyli zakres wagowy do 105 kg. W naszym teście w sumie razem z całym sprzętem ważyliśmy około 104 kg, czyli byliśmy w zdecydowanie górnym zakresie wagowym. Od razu w pierwszym momencie zwróciliśmy uwagę na sposób mocowania sterówek. Są to takie magnetyczne klipsy, które bardzo mocno trzymają sterówki i praktycznie nie ma możliwości przypadkowego ich odpięcia, jedynie poprzez szarpnięcie w dół, czyli tak jakby do siebie sterówki da się wyciągnąć sterówkę z tego takiego plastikowego klipsa, natomiast odkładanie tej sterówki z powrotem jest bardzo łatwe. Magnes od razu przyciąga sterówkę i wpada ona na swoje miejsce. Na polu chwilę pobawiliśmy się na ziemi paralotnią Base przy bardzo słabym wietrze. Bardzo przyjemnie próbuję wejść nad głowę, akurat tam wtedy nam wiało troszeczkę za słabo, natomiast widać, że nie robi żadnych dziwnych ruchów, jest dosyć sztywna i zapowiadało się, że będzie całkowicie przyjemnie się nią startować. Start z tak zwanej różyczki, paralotnia bardzo fajnie się rozkłada, nic się nie haczy, żadne uszy nie zostają. Próbowaliśmy to kilkukrotnie, za każdym razem bez zbędnego szarpania paralotnia bardzo ładnie nam się rozkładała. Startujemy z żaru, praktycznie zero wiatru, jedynie takie termiczne podmuchy. Jak widać, paralotnia bardzo fajnie wchodzi nad głowę, zostaje. Bardzo łatwo było ominąć glajta, który przede mną był rozłożony i wystartować. Start bardzo pozytywny i przyjemny. Chwilę później byliśmy już nad żarem. Pomimo tego, że byliśmy załadowani praktycznie pod górną granicę wagową, nie było żadnego problemu, żeby się wykręcić. W porównaniu do innych glajtów nie odstawaliśmy całkowicie. Bardzo dobrze nam się wspinało pod górkę, nie mieliśmy żadnego problemu, mimo tego, że byliśmy załadowani praktycznie pod kreskę. Pierwsze próby latania na speedzie, pierwsza belka, paralotnia bardzo stabilnie leci. Zauważyłem, że po wciśnięciu belki na taśmie C jest taki delikatny luzik. W tym momencie niczemu nie przeszkadzał, bardzo się przyjemnie sterowało. Wysokość uchwytów do sterowania za pomocą rzędu C jest tak na styk z wysokością sterówek. Ja lubię akurat przekładać nadgarstki, no nie do końca jest to poprawne, natomiast lubię przekładać nadgarstki przez sterówki i w tym momencie te uszka były minimalnie za nisko i lecąc na speedzie, trzymając za te uszka właśnie miałem delikatnie zakrzywioną krawędź spływu i wydaje mi się, że i tak hamowałem. Dlatego ja preferowałem sterowanie bezpośrednio trzymając za beltki. W tym momencie na linkach sterowniczych miałem troszkę luzu i mogłem sobie swobodnie sterować.
Jesteśmy aktualnie nad Jaworzyną, w bardzo słabych noszeniach. Mieliśmy przyjemność pokręcić się z Enzo 2. Ciężko się z nimi porównywać, natomiast szybowało nam się razem bardzo fajnie. Enzo oczywiście wyjechało dużo szybciej. Pozdrawiamy Mariusza na Enzo. Uszy wchodzą bardzo lekko, nie trzeba przykładać do tego specjalnie wielkiej siły. Glide leci stabilnie, nic nie łopocze. Po wypuszczeniu uszów chwilkę trzeba poczekać, leniwie, bo leniwie, ale uszy samodzielnie wychodzą. Sterowanie ciałem na uszach jest dosyć proste. Po wychyleniu ciała w odpowiednią stronę skrzydło od razu skręca. Nie ma problemów z jakimś bujaniem. Wszystko jest bardzo stabilnie. Na większej wysokości pobawiłem się troszeczkę próbami przeciągnięcia tego skrzydła. Po dosyć mocnym zaciągnięciu sterówek trzeba było jeszcze chwilę poczekać, zanim skrzydło rozpoczynało w ogóle próby przeciągnięcia. Także spowodowanie przypadkowego przeciągnięcia, wydaje mi się, jest praktycznie niemożliwe. Bardzo długo się czeka na ten moment, gdy skrzydło poleci do tyłu. Nie wiemy w sumie, jak jest w dolnym zakresie wagowym, natomiast przy 104 kg załadowania tego skrzydło bardzo żwawo i sprawnie skręca. Mieliśmy okazję troszeczkę się powygłupiać, porobić nieduże wingovery, jakieś ostrzejsze zakręty i skrzydło za ręką bardzo fajnie od razu skręca bez zbędnego spóźniania się. Podobne próby zrobiliśmy sterując za pomocą rzędu C. Również skrzydło bardzo fajnie skręca, reaguje na ruchy rzędem C. Popróbowaliśmy również takie ostre zwroty skrzydłem. Przy bardzo gwałtownym pociągnięciu za sterówkę skrzydło praktycznie skręca w miejscu, nurkuje dosyć przyjemnie i momentalnie dało się zrobić zakręt o 180 stopni. Taka delikatna spiralka, w zasadzie głębszy zakręt w lewo, skrzydło bardzo stabilnie sobie szybuje, nie próbuje uciąć żadną ze stron, wyjście gładkie. Lądowanie praktycznie przy minimalnym wietrze. Zobaczcie, jak udaje się wyhamować to skrzydło praktycznie do zera, bez podbiegania. Skrzydło ląduje za plecami. Jeszcze raz dla przypomnienia pokazujemy
sposób zapinania sterówek. Bardzo łatwo się to zapina, nie wypada przypadkowo, trzeba faktycznie pociągnąć do siebie sterówkę, żeby odczepiła się ona od tego zatrzasku. Linki mamy w oplocie, dosyć grube, natomiast na szczęście nie jest ich za wiele. Krawędź natarcia jest usztywniona nylonowymi żyłkami. Usztywnienie nie jest za długie, takie akurat nie przeszkadza przy składaniu, nie zaczepia się nic. Taśmy paralotni są dosyć grube, wygodne do trzymania w ręce. Speed system jest na fajnych, dużych rolkach. Jesteśmy właśnie po testach Bruce'a, a konkretnie Krzysiek testował. Tak, polataliśmy troszeczkę. Polataliśmy, jak widzieliście na filmie. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Krzysiek jest zachwycony skrzydełkiem. No, rewelacyjnie się bawiłem po prostu. Super się bawiłem. No właśnie, ja się nie bawiłem, bo stwierdziliśmy, że Krzysiek będzie lepszy do przetestowania Oj tam. takich rzeczy, tak więc no nic, dziękujemy wszystkim za oglądanie naszego nowego paratestu, pierwszego ze skrzydłem. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału standardowo, jeżeli materiał się podobał, łapa w górę, to Dajcie suba. suba i zapraszamy na kolejne odcinki. Na razie, trzymajcie się, Do cześć. zobaczenia.